No i zobaczcie, jak to wyszło. Brunia, no i znowu ty musisz... Ty jesteś kierowcą glebogryzarki, co? Jak tu wejść? Może jeszcze jak odpalić silnik? Mrusia? Piratka? Dobrze, zajrzyjcie, jak to wyszło. Złożyłam połowę stołu do ping-ponga. Będzie taka zaciśniejsza... Tfu, co ja powiedziałam? Zaciszniejsza ściana. Będzie zaciszniej. Tutaj jeszcze chyba rozwieszę boczek taki do namiotu, by nie wiało. Jest to podwójna warstwa agrowłókniny. Tu jest stara taka deseczka, dawna jakby długa była zeria, więc przyciśnięte na maksa, nie wyrwie, nie odfrunie. Raz, dwa, trzy są takie deski. Tu również po bokach styropian, a teraz zanurkujmy. No i tu przyciśnięte paletami. Jeszcze to zostanie dodatkowo zabezpieczone agrowłókniną, którą chmajtnę poprzez sznury, te tutaj wiszące. I myślę, że faktycznie boczek dam, żeby nie wiało. W końcu tu mieszkają pomidory i papryki. Kapustnych troszkę. Jeszcze dojdzie deska na wierzch, by to przycisnąć. Taka. Dobra, bo wyprostować się nie ma jak. No i to jest królestwo na najbliższe 4 dni. Noce. Może noce to 3, ale zawsze to coś do przodu. Dziś ma być tylko 4 stopnie w nocy. Nawet jak będzie 0, no nie powinno przemarznąć. Zobaczymy. Po prostu zobaczymy. Tu są kanny i to są jedyne kwiaty. Kalarepki. Właśnie. Czyli tak widzicie, to wygląda wszystko. Nisko jest tu. Deski wspierają się na donicach wyższych. Jak nie zmarzną, będzie ok. Zobaczę, słuchajcie. Jak nie będzie po nocy zasinień, łodygi, liści, no to tak spędzą te 3 noce jeszcze. 4 dni łącznie. Natomiast jak już coś będzie widać nie tak, no niestety będę to musiała zabrać do chałupy. Bo szkoda po prostu. W zeszłym roku też wystawiałam, ale nie tak wcześnie. No ale po prostu, no, trzeba testować, próbować. Ale obserwować rzecz jasna, bo szkoda tego, co się wytworzyło. Tu jeszcze zawiążę, żeby nie łopotała ta poła, ale na razie jest niezawiązana, żeby można było jakoś tu wchodzić. Agrowłókniny u mnie nie brakuje. Jeszcze jest jej dużo. Swego czasu nakupiłam też, jak były ceny atrakcyjne, takie grubsze. Jedna trafiła mi się bardzo cienka. Już więcej takiej nie kupię. Kolejne już są grubsze. Myślę, że ta wystarczy tylko, którą dodam. Tak, wiecie, na wierzch. No i gitara. Jak baba zrobiła, tak ma. Zobaczcie. Tu mam listeweczkę, tu mam szczelinę, tu owinęłam. I jak ta lala. Powstał namiot taki. Zawsze to te kilka stopni można by przyjąć. 2, 3. Jak producenci mówią, agrowłóknin. Zależnie oczywiście od grubości. Zawsze to jest cieplej. Wiadomo, że te warzywa lubią cieplutko mieć. Ale muszą sobie dać radę. Tu troszeczkę dół został zasłonięty, więc tak nie będzie wiało. Też tam deską przycisnęłam. No i dobra, taka prowizorka. To jest walka, zobaczcie, jaka to jest walka. Jak człowiek nie ma tych warunków odpowiednich, to stara się tak jak ma. Próbuje. Ale co tu próbować testować? Tak się mówi. Jak
sezon do sezonu niepodobny i z tą pogodą też jest różnie. Mówią, że będzie sporo na plusie, a się okaże, że jest znacznie na minusie. I w efekcie chyba tych wszystkich kwiatków nie pokazałam, które wysiałam na ten moment. No cóż, trudno. I jeszcze do tego laku pędzę. One będą ekstra, te rośliny. Zobaczcie, to dwuletnie, a może wielo, ale chyba dwuletnie było napisane. Mnóstwo pąków. A tu jeszcze ja dosiałam nasionka, rzecz jasna, innych troszkę roślin. Zaczęło się kiełkowanie, a dosiane było niedawno, 26 marca. I zobaczcie, co kiełkuje, a jest 31 marzec. Cynia Super Yoga. Jak nie chciała kiełkować wtedy, tak teraz. No widzicie sami. Cynia marylandzka. Jak wcześniej nie chciała wykiełkować, tak teraz. Ale już troszkę wyciągnięte siewki, bo za pół dnia, w zasadzie powinnam rano, jak tylko zobaczyłam, że wykiełkuje, powinnam od razu je zabrać, a ja czekałam do drugiej połowy dnia. Malwa jednoroczna. Dimorfoteka. A to od Was, od pewnej pary. Pozdrawiam. Wysiałam te nasionka. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. A z tych wysiewów, które na dworzu stały, tak wygląda ogórecznik biały. Bo niebieski to sam w ogródku się wysieje. Z poprzednich sezonów, z poprzedniego sezonu. Tu jest troszkę wysianych kapustnych jakby. Kalafior romanesco. Ten zieloniutki. Kiedy? 26 marca. I proszę, 5 dni później on już wczoraj wykiełkował. Kolego Pawle, jeszcze nasionka znalazłam. Wiesz? Patrz. 3 będą. Tu endywia. Rodzaj, rodzina cykorii. Cykoriowate. Cornet de Bordeaux. Ta jest o łagodnym smaku. Tu białoruska kapusta. Jeszcze chyba nie widać. A tu zostało mi troszkę pomidorów, których jest nadmiar. Inny nadmiar z kolei przesadziłam. Ale już tu nie miałam sił i tak zostały. Czekają. Na razie czekają. Tu parę sztuk również, w poprzednim filmie dzisiaj nagranym, to jest właśnie pomidorek, który był 23 lutego wysiany. I dopiero zaczął kiełkować przedwczoraj. Nie był dosiewany, bo już nie miałam nasion. Tak późno. Tak, tej palety jeszcze na dwór nie wyniosłam, więc nie pokazałam. Tu mam pelargonii. Z 10 może się uzbiera. Takie kolorki jak widać. Bo były chyba 4 nasionka siane. No niestety słabe kiełkowanie. Aksamitka Kilimandżaro o kremowych kwiatach, prawie białych. Tylko 4 sztuki. Ta nigdy nie chce kiełkować, tak jak sałata odmiany Apacz. Tu z moich nasion cytrynowa. Zaraz bateria się mi wyładuje. Tak wygląda, też trzeba pikować. No i niestety tu cynie nie pokiełkowały. Jedna sztuka. Tytoń również nie wykiełkował. No i tu mam roślinki, które nie chcą za Chiny świata kiełkować. Na przykład też dosiana papryka, Red Giant. Jedno jedyne nasionko wzeszło. A z poprzedniego siewu w lutym, owszem, tylko wypadły mi. Habry nie chcą w ogóle u mnie kiełkować. Ołownik w tym roku też nic. Celozja 1 sztuka lub nic. Bakłażany nic. No niestety te dalie giganty też nic. Sanguinee też nic. A od tego sprzedawcy w zeszłym roku siałam i wszystko wykiełkowało. W tym roku guzik. Ajajaj. Arbuzy moje też
Te nie. 2 lub 3 odmiany wykiełkowały. Na te czekam pozostałe. Może wykiełkują, może nie. Bardzo nieregularne jest kiełkowanie, przypominam. Bardzo. No i tu to nie kiełkuje. Na tym kończę. Pozdrawiam, bo czas mnie wielki goni. Do widzenia.